Cześć, witam w kolejnym odcinku Q-Action, część druga. Dzisiaj jednym z ćwiczeń będzie eliminator side'ów oraz ćwiczenie, które bardzo wymusi stabilizację kija i ruch prostolinijny. Eliminator side'ów. Ćwiczenie polega to na tym, że zależy nam na wbiciu bili niebieskiej do środkowej kieszeni, natomiast białą musimy pokierować tak, aby poruszała się w osi stołu po punkcie różowej i po bili czarnej i wracała również po odbiciu od górnej bandy po punktach czarna, różowa, idealnie w osi stołu. Jak wygląda to ćwiczenie w praktyce? Zobaczcie, białą bilę ustawiamy w wersji łatwiejszej, w komfortowej pozycji takiej, żebyśmy mieli mostek na blacie stołu. Wersja trudniejsza, którą też trzeba wykonywać, a zawodnicy wyższy poziom gry, z czasem utrudniamy sobie, odsuwamy białą i zagrywamy z bandy. Teraz jaki kąt? Kąt najlepiej zrobić taki, że jedna czerwona idealnie w linii strzału i biała jest jako trzecia i taki kąt nas nie interesuje. Żeby powtarzać tą z tego samego miejsca cały czas strzał, można sobie postawić tutaj białą, więc jeżeli zagramy, to tylko później przystawiamy białą w to miejsce. Naszym celem jest, jak wspominałem wcześniej, zagrać, oczywiście wbić środkiem kieszeni bilę niebieską i grać tylko powyżej środka lub poniżej tak, żeby biała po wbiciu szła idealnie w osi stołu. I żeby ćwiczenie było w pełni satysfakcjonujące, musimy dodać dwie bramki, które dodadzą element stresogenny, który będą na nas wymuszać jeszcze lepszą precyzję. Brameczki dodajemy na wysokości bili różowej i bili czarnej i w zależności, im jesteśmy lepszymi zawodnikami, to bramki są większe, zobaczycie jak to jest, i im jesteśmy zawodnikami grającymi na wyższym poziomie, wymagającymi od siebie większych sukcesów, bramki należy zacieśniać. Ja osobiście widziałem zawodników, którzy potrafią zrobić coś takiego prawie ze średnicą bili, tak? Ale robimy w ten sposób i powtarzamy zagranie. I tak finalnie wygląda to ćwiczenie i je sobie tak, a nie inaczej ustawiamy. Eliminator side'ów nie tylko uczy Was wbijania takiej prostej bili niebieskiej bez side'u, bo tu zawodnicy zazwyczaj, jeżeli grają po tej stronie, to mają tendencję do grania z lewym side'em, z drugiej części stołu gra się z prawym side'em, przez co utrudnione wbicie i pozycjonowanie. Zauważcie również, że grając, ucząc się idealnie w osi stołu, doskonalimy, jak wspomniałem wcześniej, wbijanie, ale uczymy się rozbijać różowej, całego trójkąta. I jeżeli my nauczymy się trafiać idealnie w środek naszej linii strzału, czyli osi stołu, gdzie stoi trójkąt, to później bez problemu, zagrywając troszeczkę wyżej na bili białej, będziemy potrafili być z drugiej strony trójkąta, troszeczkę niżej, z innej strony trójkąta. Więc znowu, niby proste ćwiczenie do wykonania, tylko w teorii, w praktyce jest o wiele trudniej. Ja bym powiedział, że to jest ćwiczenie jedno z trudniejszych, natomiast bardzo rozwija i później w grze daje nam naprawdę piękne rozbicie i prowadzenie białej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że to ćwiczenie należy wykonywać z jednej, jak i z drugiej strony taką samą ilość powtórzeń. Natomiast jeżeli zobaczycie, że któraś ze stron sprawia Wam większą trudność, a na pewno tak będzie, to należy sobie dołożyć ilość powtórzeń z danej strony, na przykład 10 albo 20% większą ilość, żeby wyrównać to.
Ćwiczenie numer 2 jest to wbijanie bil ze szpalerem bil czerwonych, które mają powstrzymać nasz niepożądany ruch kija na boki, czyli tak zwany ruch wężowaty, opuszczanie barku, dodawanie sekcji kajakarskiej. Zależy nam na tym, aby wbić bilę zagrywaną ze stopem, tak, aby czerwone nie poruszyły się na boki, żebyśmy w ogóle nie dotknęli tych czerwonych. O to nam do końca nie chodziło, bo zależy nam na perfekcyjnym stopie. Oczywiście na początku jest to akceptowalne, ale im więcej trenuję, to ćwiczenie staram sobie utrudniać, to takie zagranie ja bym sobie nie zaliczył. To ćwiczenie można również sobie regulować od stopnia zaawansowania. Im jestem lepszym zawodnikiem, to biorę i nasz szpaler przybliżam ku sobie, żeby jak najmniej zostawić miejsca dla naszego kija. Natomiast również mogę sobie utrudnić, że nie grać stopa, ale z tej odległości grać rotację wsteczną. Można zwiększać odległość między bilą zagrywaną i w rezultacie potrafić zagrać tak, piękną, czystą techniką, bez opuszczania barku, bez dodawania zbędnych skrętów obręczy barkowej. Pamiętajcie, że te czerwone, one bardzo powodują to, że banalny strzał staje się trudnym, bo zależy nam na tym, żeby nie trącić tych czerwonych. Jest to taka delikatna szczepionka antystresowa, gdzie ten stres normalnie w meczu występuje i musimy się nauczyć grać. I sami zobaczycie, że banalny strzał nagle stanie się bardzo trudnym strzałem przez te czerwone, które są blisko naszego kija. Ostatnie na dzisiaj ćwiczenie jest to biała po punktach. Klasyczne ćwiczenie. Składamy się idealnie w osi stołu, natomiast w trakcie składania nie patrzymy się na bilę białą. Skupiamy się tylko i wyłącznie na punkcie bili czarnej lub na punkcie na bandzie, czyli wirtualną linię musimy sobie stworzyć wcześniej. Jest to przypomnienie poprzednich lekcji, kiedy stajemy idealnie w linii strzału. Patrzymy sobie biała, punkt, w którym mierzymy, znajdujemy linię, składamy się patrząc tylko i wyłącznie na punkt czarnej, składamy się i zagrywamy patrząc tylko i wyłącznie. Jeżeli wróci Wam idealnie na kij, to znaczy, że bardzo ładnie się składacie i trafiacie w środek białej. Dzisiaj pokazałem Wam 3 ćwiczenia, natomiast w poprzednim odcinku są jeszcze 2, które razem dają nam 5 solidnych ćwiczeń na Q-Action, które spowodują, że nie tylko będziecie lepiej wbijać, będziecie lepiej pozycjonować, lepiej się odstawiać i w rezultacie będziecie lepszymi zawodnikami. Zapraszam również cofnąć się do pierwszego odcinka, dlaczego tak ważne jest trafianie w środek białej. Dzięki, subskrypcja, łapka w górę i zapraszam.